Smederewo jest położone około 60 km na południowy wschód od Belgradu. Znajduje się tam średniowieczna twierdza serska z XV wieku. Położona jest ona nad Dunajem i nad ujściem rzeki Jezawy do Dunaju. Pierwsza wzmianka o Smederewie pojawia się w 1019 roku, aczkolwiek ślady osadnictwa sięgają na tym terenie czasów rzymskich. Jak widać, teren w obrębie murów fortecy jest dosyć duży. Mury w ogóle liczą kilkaset metrów. Wstęp tutaj jest za darmo, jedynie do tej części, która znajduje się za mną, do tej najbardziej atrakcyjnej. Jest ten płatny, ale w sumie niewielkie, 120 dinarów. W 1381 roku książę Lazar przekazał osadę klasztorowi w Rawanicy. Forteca powstała z inicjatywy władcy serbskiego Jerzego I Brankowica. Twierdza miała stać się siedzibą serbskich władz świeckich oraz centrum kulturalno-gospodarczym. Budowę jej zaczęto w 1428 roku. Na początku powstał zamek z dworem. Następnie w 1440 roku zbudowano mury obronne, w obrębie których znajdował się obszar o powierzchni około 10 hektarów. Twierdza była celem ataków Imperium Osmańskiego. W 1439 roku została poddana w wyniku 3-miesięcznego oblężenia i braku pożywienia dla obrońców. Siły tureckie liczyły wtedy 130 000 wojowników. Znajduje się na fortecy w Smederewie. Powstała ona w połowie XV wieku. Motywem jej budowy było zajęcie przez Węgrów Belgradu i w ten sposób przeniesiono stolicę z Belgradu do Smederewa. Zamek ten powstał w dosyć szybkim tempie, w ciągu bodajże 2 lat, aczkolwiek jeszcze w tym samym wieku został zdobyty przez Turków. W ogóle budowla jest dosyć wielka. Mury są długie na ponad kilkaset metrów. Zamek ten położony jest w widłach Dunaju i innej rzeki o mniejszym znaczeniu. Także położenie typowo strategiczne. Bo za mną widać Dunaj. Gości tu m.in. 2 razy polski król Władysław Warneńczych. Było to w kontekście walk z Turkami. Na tym zamku więziony był m.in. Jan Hunyadi, węgierski dowódca wojskowy. Natomiast w roku 1459 twierdzą dowodził ostatni władca niepodległej Bośni, Stefan Tomasewicz. W tym samym roku forteca została zdobyta ponownie przez Turków, co oznaczało koniec średniowiecznego państwa serbskiego. Przez jakiś czas, w wieku XVIII, twierdza należała do Habsburgów. Od XIX wieku Smederewo znajduje się w granicach Serbii. Poważne uszkodzenia obiektu nastąpiły podczas II wojny światowej, a spowodowane było to tym, że w jej murach przechowywane były przez okupantów niemieckich materiały wybuchowe. W efekcie wybuchu w 1941 roku nie tylko zostały zniszczone mury zamku, ale także zginęło około 2500 osób. Nalot aliancki w 1944 roku dopełnił zniszczenia średniowiecznej fortecy. Twierdza zbudowana jest na planie trójkąta o bokach około 500 na 600 na 400 metrów i z 2 stron oblewana jest przez wody Dunaju i Jezawy, co czyni ją mniej dostępną z tych stron. Od strony południowej, gdzie istniało największe prawdopodobieństwo ataku, mur obronny był dodatkowo wzmocniony 11 wieżami. W sumie twierdza miała 5 bram wjazdowych, 25 wież o szerokości 11 metrów i wysokości 20 metrów. Mury twierdzy posiadają grubość około 4 metrów. Co ciekawe, od strony Dunaju znajdowała się specjalna brama dla żeglarzy. Przy budowie twierdzy w Smederewie użyto m.in. kamieni ze starożytnych budowli. Na terenie twierdzy znajdowały się koszary dla załogi, turecka łaźnia z XVII wieku, 2 kościoły, przy czym jeden z XI wieku. Jeden z tych kościołów po zdobyciu twierdzy przez Turków został zamieniony na meczet. Za mną znajduje się pozostałości tureckiej łaźni. Jak widać, niewiele jest tych pozostałości. Poza murami twierdzy znajdowała się osada. Była ona również ofortyfikowana za pomocą rowów i palisad. Legenda głosi, iż jedna z władczyń zamku, przeklęta Jerina, ukryła ogromne ilości złota w murach fortecy. Twierdza jest miejscem imprez kulturalnych, takich jak przedstawienia teatralne, festiwale winiarskie, a nawet koncerty.